Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri, oczywiście. Witamy się dzisiaj z Wami z samochodu, dlatego że za chwilę ruszamy w drogę, w miejsce, w które, no, jak do tej pory nie udało mi się Was zabrać, a prosiliście o to nieraz w komentarzach, no i w końcu dzisiaj to się uda. Pokażę Wam dzisiaj Nuriego szkołę, miejsce, w którym Nuri pracuje. Także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda szkoła na wschodzie Turcji, szkoła na wsi. Dlatego, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja do tego. Wiecie, no nie wypadało, żebym wchodziła po prostu na Nuriego lekcje i w ten sposób dzieci nagrywała. Nie bardzo jest na to zgoda, ale dzisiaj jest święto. W szkole będzie dzisiaj organizowany apel, więc przy tej okazji będę mogła coś tam ponagrywać i pokazać Wam też w środku szkołę, jak w środku dzieci nie będzie, no bo będą na boisku. Dzisiaj mamy 23 kwietnia i jest to święto narodowe w Turcji. Jest to jednocześnie święto niepodległości czy też suwerenności, jak i Dzień Dziecka. Święto Niepodległości dlatego, że upamiętnia pierwsze Zgromadzenie Narodowe, jakie się odbyło w Turcji w 1920 roku i jest to właściwie pierwsze święto narodowe w Turcji. I te pierwsze obrady Zgromadzenia Narodowego to był taki fundament powstania później Republiki Tureckiej, dlatego to święto jest takie ważne. No ale co to ma wspólnego z dziećmi? Dlaczego jednocześnie jest to też Dzień Dziecka? Dlatego, że Mustafa Kemal Atatürk, założyciel Republiki Tureckiej, pierwszy prezydent Republiki Tureckiej, bardzo dużą uwagę przykładał właśnie do dzieci, uważał, że dzieci są przyszłością narodu. No i z czasem to święto zostało też Dniem Dziecka. I właśnie Mustafa Kemal Atatürk zapoczątkował tradycję, która jest w Turcji do tej pory. W ten dzień, 23 kwietnia, tak symbolicznie władzę w Turcji oddaje się właśnie dzieciom. Można do tej pory zobaczyć też w telewizji relacje z tego, jak dzieci różne stanowiska przyjmują na ten dzień dzisiaj, nawet stanowisko prezydenta. Także myślę, że to jest coś ciekawego dla Was. No i słuchajcie, tak to jest świętowane i w szkołach, i przy urzędach miasta, że są zarówno jakieś występy takie patriotyczne, jak i po prostu zabawy dla dzieci. No i właśnie coś takiego będzie się dzisiaj odbywać w Nuriego szkole, także pojedziemy i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, co Wam tam będę mogła dzisiaj pokazać. Nuri pracuje w gimnazjum, z tym, że no, taka różnica jest z polskim, dawnym polskim gimnazjum, że tutaj ta pierwsza klasa gimnazjum to jest jakby 5. klasa podstawówki i gimnazjum trwa 4 lata i Nuri pracuje w szkole na wsi. Wieś ta nazywa się Ünseli i jest oddalona o około 20 km od naszego osiedla tutaj Verciś, ale no, droga tam nie zajmuje długo, dlatego że prowadzi do niej taka droga szybkiego ruchu położona nad samym brzegiem jeziora, także zaraz zresztą sami zobaczycie. Myślę, że nie ma sensu się tutaj rozgadywać. Ruszamy w drogę i się wszystko okaże w praniu. Ruszamy. Bimbele. Dobrze, to będzie na miniaturę. I co, teraz trochę wejdziemy do szkoły, pokażemy troszeczkę, co tam się da, zanim się zacznie hałas. Tak. Tak wygląda przykładowa klasa.
To jest tak naprawdę tablica interaktywna. Można ją włączyć. No właśnie. No i tu mamy. Tak, można oglądać i robić jakieś zadania, bo to jest dotykowy ekran. Dziękuję bardzo za prezentację. No. A to jest Nuriego klasa. Tylko teraz krzesła, ławki pozabierane. Proszę bardzo. Klasy przyozdobione flagami na dzisiejsze święto. Pokój nauczycielski. Tutaj zobaczcie, nauczyciele mają takie fartuszki z logo ministerstwa. Tak to wygląda. A tutaj taki widok z okna na boisko i jezioro w tle. Tutaj czajnik, mogą sobie robić herbatę. Apteczka w razie czego. A tutaj dodatkowa sala, w której jest robione przedszkole. Jest tutaj grupka takich małych dzieciaczków. Nie ma osobnego przedszkola tutaj w wiosce, więc jest zrobione tutaj w szkole. A tutaj sala, w której jest stołówka. Tutaj wydawany jest dla dzieci obiad w przerwie obiadowej koło południa. A tak wygląda biuro dyrektora. A teraz już czas na występy, tylko niestety nie będę mogła Wam ich pokazać w oryginale ze względu na prawa autorskie muzyki, która została przy tych występach użyta. Dlatego podłożę po prostu jakąś inną muzykę i w ten sposób kilka urywków z tych występów będziecie mogli zobaczyć. Geri dönüyoruz. No dobrze, to trochę jeszcze teraz Wam pokażemy wioskę, w której w ogóle znajduje się ta szkoła. Jedziemy kawałek. Trzeba tutaj wyjechać z boiska.
No już bardziej wiejsko chyba się nie dało. Jak już jesteśmy dzisiaj przy takich wiejskich klimatach, to pomyślałam, że w takim miejscu zjemy też obiad. Po tym wszystkim przyjechaliśmy poza miasto na świeżą rybkę. To miejsce też jest fajne z tego względu, że można się tutaj ochłodzić. Na tym boisku dzisiaj tak nam przygrzało głowy, że dobrze nam to zrobi tutaj trochę posiedzieć. Zaraz Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, takie tutaj są wszędzie drewniane domki i my tutaj też w takim jesteśmy i mamy tutaj takie siedziska, jak to przystało na Turcję. Trzeba tutaj siedzieć po turecku. Tak to wygląda. Hop. I dostaliśmy rybkę świeżą, to jest pstrąg usmażony na maśle. Tutaj mamy też sałatkę, pieczywo i tutaj też termos. W tym termosie jest świeża górska woda w termosie po to, żeby cały czas była chłodna. Smacznego! Smacznego. A tutaj właśnie jest hodowla tych pstrągów. A tutaj właśnie leci górska woda. Tutaj są nawet zrobione takie kraniki, można sobie nalać i zabrać do domu. Tak to wygląda. No i jesteśmy po obiedzie. To, co widzieliście, czyli 2 porcje ryby i dodatki kosztowały 400 lir, czyli około 50 zł. Takie ceny. No a teraz już jedziemy do domu, powiem Wam. Tak nas wymęczyło dzisiaj to słońce na tym boisku. Głowy nas rozbolały, więc teraz już po prostu jedziemy do domu odpoczywać. Görüşürüz. Bywajcie.